Pora deszczowa. Czy rzeczywiście wygląda tak, jak ją sobie wyobrażaliśmy? Sprawdzamy. A na koniec ciekawostka. Janusz i Grażyna zapraszają na film. To nasza pierwsza pora deszczowa tutaj. Myśląc o porze deszczowej, wyobrażałem sobie zawsze polską jesienną szarugę. Zasnute chmurami niebo, brak słońca, na drzewach coraz mniej liści, ludzie ubrani na szaro, depresyjny nastrój. Czy tak samo wygląda to w tropikach? 13 maja w Tajlandii oficjalnie zaczął się sezon deszczowy. Będzie trwał według synoptyków aż do połowy października. Najbardziej intensywne deszcze mają wystąpić w okresie sierpień-wrzesień. Natomiast pomiędzy 15 czerwca a połową lipca zapowiadana jest nawet susza. Oczywiście przebieg i natężenie opadów różni się zależnie od rejonu. Na południowych krańcach Tajlandii synoptycy przewidują opady nawet do stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, na ile te prognozy okażą się wiarygodne. Jak już wspomniałem, to nasza pierwsza pora deszczowa tutaj. Przyglądamy się uważnie, jak ona wygląda w naszym rejonie. Chociaż w Hua Hin pora deszczowa jest z reguły mniej mokra niż w pozostałych rejonach Tajlandii, jednak i tu doświadczamy zmian i uroków, jakie niesie za sobą. Po pierwsze, plaża wygląda teraz zupełnie inaczej. Pokazywaliśmy Wam naszą plażę w porze suchej. Widzicie, jak wygląda teraz. Stan morza jest bardzo niski przez większą część doby. Plaża zrobiła się szeroka. Morze jest bardzo spokojne, prawie bez fal. Częściej niż kitesurferów można teraz spotkać tutaj pływających na deskach SUP. Wschody słońca często bywają teraz mniej spektakularne, bo zasłonięte przez chmury. Ale zdarzają się też zachwycające spektakle, piękne i groźne jednocześnie. Zobaczcie sami. W wyniku opadów zmienia się poziom zasolenia wody morskiej, co zaburza chwilowo równowagę i powoduje zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. Zmusza to ryby do podpływania bliżej brzegu i tafli wody. Jest to czas obfitych połowów. Widzimy tu teraz dużo więcej kutrów rybackich niż ma to miejsce w porze suchej. Pojawiają się tu też rybacy amatorzy, jedni z przybrzeżnymi sieciami, inni z wędkami. Wielu jest chętnych, aby skorzystać ze sprzyjających okoliczności oferowanych przez naturę. Gdy morze się cofa, na plaży zostają płytkie, rozległe rozlewiska, pełne małych rybek i skorupiaków. Wtedy na łowy wyruszają białe czaple. Mają tu zagwarantowane pożywne śniadanko. No i najważniejsze, jak przebiegają te monsunowe ulewy? Bardzo różnie. Czasem jest tak, jak to opisują biura podróży w swoich folderach. Ulewa trwa kilkanaście minut, a po niej wychodzi słońce i w kilka minut po deszczu nie ma śladu. Ale bywa też tak, że pada godzinę lub dwie, a czasem cały dzień, a niebo jest szare, w całości pokryte chmurami. Z drugiej strony są też dni, kiedy nie spadnie nawet jedna kropla,
a niebo jest błękitne z białymi obłoczkami, można zapomnieć, że trwa właśnie pora deszczowa. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym filmie z wycieczki do stolicy Prachuap Khiri Khan. Dla nas najtrudniejsza jest nieprzewidywalność pogody. Może się ona zmienić dosłownie w jednej chwili i całkowicie zmienić nasze plany. Biorąc przykład z lokalsów, nosimy zawsze przy sobie podręczne peleryny lub parasole. Podsumowując, czy pora deszczowa jest dla nas nieprzyjemna? Może dla turystów nie jest to idealna pora, ale my, tutejsi mieszkańcy, widzimy to trochę inaczej. Dobrze jest czasem odpocząć od palącego słońca i pospacerować w samo południe po plaży, gdy niebo jest pokryte chmurami. No i najważniejsze, tu zawsze jest ciepło. Temperatura nie spada poniżej 25 stopni Celsjusza. Zaraz po deszczu można jak zawsze korzystać z uroków mieszkania w Tajlandii. Wreszcie doczekaliśmy się kwitnącego symbolu naszego kondominium. Oto nasze Flame Tree w pełnej krasie. A teraz zapraszamy Was do spędzenia z nami jednego dnia w porze deszczowej. Jest 17 czerwca 2022 roku. Wybraliśmy się na plażę Sai Noi w Khao Thao, którą znacie już z filmu o najlepszych plażach w naszej okolicy. Tak wygląda pora deszczowa na Sai Noi Beach. Temperatura 36 stopni, bardzo mało białych chmurek na niebie. Burze są dzisiaj raczej niespodziewane. Jesteśmy na Sai Noi Beach. Marta, Grażynka i Janusz wypoczywają. Możemy się kąpać, piękna pogoda. A ta chmura? Nie wiadomo, wygląda groźnie czy nie. Całe niebo było właśnie takie jak tutaj. Tak właśnie wyglądało niebo. A wystarczy chwila, dosłownie godzina. I zobaczcie. A to wieczór tego samego dnia. Ciemne chmury i błyskawice na niebie zwiastowały burzę, ale u nas w Hua Hin nie spadła dziś ani jedna kropla wody. Jeśli oglądaliście nasz film o najpiękniejszych plażach w Hua Hin, pamiętacie pewnie spotkanie ze Słonecznym Patrolem. Jeśli nie, to zapraszam do obejrzenia, ale przypomnę, że Słoneczny Patrol wstaje codziennie bardzo wcześnie rano, udaje się na plażę, aby sprawdzić, czy słońce wzeszło o właściwej porze. Oprócz tego, spacerując po plaży, zbiera niepotrzebny zużyty plastik i wrzuca go do worka. Ale oprócz tego plastiku, który absolutnie już nie będzie się nikomu do niczego przydawał, znajduje coś jeszcze. Spójrzcie. To właśnie łupy Słonecznego Patrolu. Dziecięce plastikowe zabawki, które zostały wykopane z piasku, wyrzucone przez morze, porzucone przez dzieci. Więc Słoneczny Patrol wszystkie te zabawki pozbierał, umył, wyczyścił
i przygotował do przekazania dzieciom. I to, wyobraźcie sobie, to tylko z 2 ostatnich miesięcy nazbierało się właśnie tyle tych plastikowych zabawek. Są przeróżne. Myślę, że jeszcze naprawdę wiele dzieci ucieszy się z nich. A teraz pokażę Wam coś zupełnie innego. Jak wiecie, jest pora deszczowa, czasami się nudzimy, więc jest czas na porządkowanie kolekcji. I jakiej kolekcji? Zobaczcie sami. To jest moja kolekcja. Wszystkie te przedmioty, które tutaj zobaczycie, zostały znalezione na plaży. Wyłowione z morza, wykopane z piasku. Zaczyna się moja kolekcja od dużego stada dinozaurów. Zobaczcie sami. Naprawdę tutaj jest idealne miejsce dla poszukiwaczy dinozaurów, bo nam udało się na plaży znaleźć ich aż tyle. Popatrzcie, to są fantastyczne dinozaury. Niektóre z nich nawet mają jajka tutaj, a ktoś tutaj dosiadł nawet jednego dinozaura, oczywiście też znaleziony na plaży. Za dinozaurami na mojej półeczce są różne zwierzaki. Są tutaj żabki, jest żółw, jest bardzo piękny rekin, ale są też takie dziwne zwierzaki. Spójrzcie na przykład na tego pieska. Czyż on nie jest słodki? Jest tu misiek, jest blondysia, jest owieczka, jest tu jakiś rekin, a nawet, zobaczcie, jest tutaj Batman, jakiś zielony i wspaniała ośmiornica. To jest wszystko na półeczce, ale to dopiero początek naszej kolekcji, bo teraz spójrzcie niżej. Tutaj znowu mniejsze zabaweczki. Te wszystkie zabawki trafią do dzieci. One na razie sobie tutaj leżą, ale trafią do dzieci. Natomiast jest jeszcze inna część kolekcji, którą chciałbym, żebyście zobaczyli. Popatrzcie, tutaj są żołnierze. Są żołnierze i jest blokada, stop, nie walczymy, nie ma wojny. Są samoloty bojowe, ale również jest taki mały pasażerski samolocik, nieduży. A tutaj nasza kolekcja samochodów. Spójrzcie, prawdziwe czerwone Ferrari. Jest koparka, co prawda niezbyt kompletna. Jest również fantastyczny motocykl. Co prawda zgubił kierownicę, ale też trafił do naszej kolekcji. I jest jeszcze ścigacz. Są też tutaj 2 takie małe samochodziki wyścigowe. No i co? I to jest taka kolekcja, która codziennie się rozrasta, ponieważ codziennie coś jest ciekawego, nowego na plaży. Myślę, że po pewnym czasie pokażę Wam kolejne eksponaty mojej kolekcji, a póki co weźmiemy się z Martą Grażynką do rozłożenia tych wszystkich zabawek na kilka kupek i jeszcze dzisiaj trafią do dzieci. Jak widzicie, pora deszczowa niekoniecznie jest porą, w której wszyscy się nudzą. My na pewno nie.